Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie, z racji 40. rocznicy tego wydarzenia, opowiem o mordzie kapelana Solidarności, księdza Jerzego Popiełuszki. To była najbrutalniejsza zbrodnia polityczna, do jakiej doszło w czasach PRL. Dowiecie się, jak wygląda ta sprawa w świetle dotychczasowych ustaleń. Ja sam przestudiowałem w tej sprawie wiele archiwalnych dokumentów i jestem przybity ilością kłamstw i manipulacji, jakie znalazły się w oficjalnej wersji tej zbrodni, która obowiązuje do dzisiaj. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Wieczorem 19 października 1984 roku, powracający z Bydgoszczy do Warszawy, ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany w Górsku przez 3 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Kapitana Grzegorza Piotrowskiego, porucznika Leszka Pękalę i porucznika Waldemara Chmielewskiego. Ksiądz Popiełuszko był jednym z najbardziej zaangażowanych kapłanów w krytykę komunistycznego systemu. Niedalekim zamku car kiedyś krzyczał: porzućcie Polacy nadzieję, zamknijcie usta. Nie zamknęli. Drogo za to zapłacili, ale nie zamknęli ust swoich. I dlatego dzisiaj jesteśmy im wdzięczni, bo to oni przekazali nam ducha narodowego. Jego msze za ojczyznę w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gromadziły tysiące ludzi. Komunistyczne władze uznały go za groźnego przeciwnika i dlatego zainteresowała się nim komunistyczna służba bezpieczeństwa. Pierwsze informacje o porwaniu księdza trafiły do opinii publicznej za pośrednictwem jego kierowcy, Waldemara Chrostowskiego, który miał uciec porywaczom. Przez kilka następnych dni wszyscy mieli nadzieję, że ksiądz, pomimo tego, że został porwany, to jednak żyje. Ale stało się zupełnie inaczej. 30 października 1984 roku w rejonie Tamy na Wiśle we Włocławku wyłowione zostały skrępowane zwłoki księdza. Stało się jasne, że został on zamordowany. 4 dni później odbył się pogrzeb księdza Jerzego, w którym udział wzięły tysiące ludzi. Uruchomione zostało również śledztwo w tej sprawie i w grudniu 1984 roku zaczął się proces rzekomych sprawców. Polacy śledzili przebieg tego procesu w telewizji. W lutym 1985 roku Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał porywaczy i rzekomych zabójców księdza Piotrowskiego na karę 25 lat, Pękalę na 15 lat, Chmielewskiego na 14 lat, a ich przełożonego, pułkownika Adama Pietruszkę, także na 25 lat. Ani generał Czesław Kiszczak, ani nikt z kierownictwa MSW nie poniósł odpowiedzialności za tę zbrodnię. Wyszło więc na to, że grupa Piotrowskiego działała samodzielnie, bez zgody i wiedzy MSW. Rodzi się więc pytanie, jak rzeczywiście przebiegała ta zbrodnia i kto o niej zdecydował. Zacznijmy od przedstawienia postaci ofiary tej zbrodni. Na politycznej scenie ksiądz Jerzy Popiełuszko pojawił się w 1981 roku jako duszpasterz aktywnie wspierający strajkujących robotników Solidarności. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Swoim duszpasterskim słowem elektryzował tłumy.
które przybywały na organizowane przez niego w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu msze za ojczyznę. Z tego powodu już we wrześniu 1982 roku Wydział IV Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych uruchomił wobec księdza sprawę o kryptonimie Popiel, w ramach której zamierzano go rozpracować. Ale jej rezultaty były mizerne. Gdy w lipcu 1983 roku generał Czesław Kiszczak zrelacjonował generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu jedno z ostatnich kazań księdza, ten odparł krótko: zrób coś z nim, aby przestał szczekać. I Kiszczak wzmógł wówczas działania wobec księdza. Zajęła się nimi grupa kapitana Grzegorza Piotrowskiego z Departamentu IV MSW. Efektem jej działań było pozyskanie do współpracy kierowcy księdza Waldemara Chrostowskiego, który zaczął dostarczać bieżących informacji o aktywności księdza. Wiosną 1984 roku w głowie generała Kiszczaka zrodził się jednak pomysł, aby najpierw zwerbować księdza, a następnie wysłać go na studia do Rzymu. I pomysł wysłania księdza do Rzymu w lecie 1984 roku Kiszczak przedstawił arcybiskupowi warszawskiemu Bronisławowi Dąbrowskiemu. Szef MSW wierzył w to, że werbując księdza i wysyłając go do Rzymu, nie tylko pozbędzie się problemu Popiełuszki, ale też będzie mógł pochwalić się przed Sowietami, że ma jeszcze jedno źródło w Watykanie, co na pewno wzmocniłoby jego pozycję na Kremlu. I arcybiskup Dąbrowski zaczął skłaniać się ku temu, aby rzeczywiście wysłać księdza do Rzymu, przekonując do tego pomysłu prymasa Józefa Glempa. Pozostało więc tylko zwerbowanie księdza. Kiszczak wiedział, że zwerbowanie charyzmatycznego kapłana nie będzie łatwe. Dlatego założył, że aby do tego doszło, należy najpierw doprowadzić księdza do stanu bliskości śmierci. A to oznaczało zastosowanie najbardziej brutalnych środków. Dzięki Chrostowskiemu grupa Piotrowskiego wiedziała odpowiednio wcześniej, że ksiądz zamierza udać się do Bydgoszczy, gdzie odprawi mszę w tamtejszym kościele pod wezwaniem braci męczenników polskich. Dlatego kierowcę księdza Jacka Lipińskiego w ostatniej chwili na polecenie Piotrowskiego zastąpił Chrostowski. Gdy wieczorem 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy odprawił mszę w bydgoskim kościele, Piotrowski ze swoimi kompanami był już w pobliżu kościoła. Ale pod bydgoskim kościołem czekała również ubrana po cywilnemu grupa obserwacyjna Wojskowej Służby Wewnętrznej, od kilku miesięcy inwigilująca grupę Piotrowskiego. Gdy po zakończeniu mszy i zjedzeniu kolacji ksiądz wsiadł do swojego samochodu, za jego kierownicą siedział już Chrostowski. W okolicy Górska Chrostowski, pomimo stanowczego sprzeciwu księdza, zatrzymał samochód, widząc sygnał do zatrzymania wysłany z jadącego za nim samochodu Piotrowskiego. Ten ostatni wepchnął księdza do oczekującego w tym miejscu trzeciego samochodu. Sam natomiast wsiadł do swojego samochodu, gdzie byli już jego kompanii. W samochodzie Piotrowskiego znalazł się również Chrostowski. Gdy ruszyli w dalszą trasę, Chrostowski miał wyskoczyć z jadącego samochodu i nie ponieść obrażeń. Tyle tylko, że ten skok był fikcją, ponieważ jak ustaliło późniejsze śledztwo, poniósłby wtedy śmierć, a tymczasem nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. To Chrostowski był tym, który potwierdził, że ksiądz został porwany. Tymczasem samochód, w którym znalazł się ksiądz, ruszył w kierunku Kazunia. Tam, w jednym z bunkrów usytuowanym na terenie należącym do wojska, zajęli się nim oficerowie z kontrwywiadu Wojskowej Służby Wewnętrznej. To oni mieli sfinalizować werbunek księdza.
i robili to przez następne kilka dni, torturując kapłana. Rejon bunkra był wówczas zabezpieczony przez ludzi z WSW, a maltretującym księdza oficerom dostarczano jedzenie i alkohol. W tym samym czasie kilkadziesiąt tysięcy ludzi MSW w ramach operacji o kryptonimach Przeszukanie i Sutanna przeczesywało tereny przy trasie z Bydgoszczy do Warszawy, poszukując księdza. Te operacje również były fikcją, ponieważ generał Kiszczak dobrze wiedział, gdzie znajduje się ksiądz i co się z nim dzieje. Mało tego, Piotrowski i jego kompanii byli w gmachu na Rakowieckiej, w którym on sam na co dzień urzędował. 25 października 1984 roku ciało zmaltretowanego i związanego księdza zostało wrzucone do Wisły. 3 dni wcześniej ksiądz zaczął tracić siły. Pilnie potrzebował leków, które na co dzień brał. W tym celu 2 osobników z MSW pojawiło się u pani doktor, która leczyła księdza i zażądało od niej informacji o tym, jakie bierze leki i w jakich dawkach. Przerażona doktor udzieliła im takich informacji. Według późniejszych ustaleń medycznych ksiądz zakończył życie najprawdopodobniej około południa 25 października. Tamtego dnia w okolicach północy jego zwłoki zostały wrzucone do Wisły w rejonie Tamy we Włocławku. Rankiem 26 października ludzie Kiszczaka wyłowili zwłoki księdza z wody i poddali je pierwszym oględzinom. Ten fakt potwierdził później prokurator Wiesław Merkel, który został wezwany na miejsce zdarzenia, aby przeprowadzić stosowne czynności. Tyle tylko, że gdy Merkel przybył na miejsce, zwłok już nie było, ponieważ poddawano je wtedy oględzinom w prosektorium. Kilka godzin później ponownie wrzucono je do wody. Kiszczak zastanawiał się jeszcze, jak to wszystko dalej wyreżyserować. I dopiero 30 października, gdy osobiście przybył na Tamę we Włocławku i zakomunikował ekipom poszukiwawczym, że dzisiaj musi się znaleźć, zwłoki zostały ponownie wydobyte z wody. To również przebiegało według zmanipulowanego scenariusza Kiszczaka. Jedna grupa płetwonurków zlokalizowała zwłoki w wodzie, a druga grupa płetwonurków je wydobyła. Tyle tylko, że członkowie tej pierwszej w sądzie stwierdzili nieprawdę, mówiąc, że to oni zlokalizowali i wydobyli zwłoki. Chodziło o dostosowanie ich wyglądu do odpowiednio ukierunkowanych przyszłych zeznań Piotrowskiego. Tymczasem w kierownictwie MSW od kilku dni dyskutowano o tym, kto zostanie winnym śmierci kapłana. Ostatecznie zdecydowano się ograniczyć winnych do grupy Piotrowskiego, uzupełniając ją osobą wicedyrektora Departamentu IV MSW, pułkownika Adama Pietruszki. Miało to ochronić resort MSW i jego kierownictwo przed konsekwencjami sądowymi. Z Piotrowskim, Pękalą i Chmielewskim poszło Kiszczakowi łatwo. Szef MSW zaapelował do nich, aby odegrali przypisaną im rolę, składając ukierunkowane zeznania i obiecał pomoc w przyszłości. I zgodzili się na to, bo w zasadzie nie mieli wyboru. Znacznie trudniej poszło za to Kiszczakowi z pułkownikiem Pietruszką, który nie chciał zgodzić się na rolę winnego. Kiszczak obiecał mu nawet szlify generalskie, jeśli zgodzi się na rolę oskarżonego w procesie. Zwrócił się do niego wprost słowami: generale Pietruszka, trzeba dać się chwilowo zamknąć. W tym zwrocie była jednocześnie zapłata za wykonanie wspomnianej roli. Koncepcja 4 oskarżonych, którzy działali poza wiedzą i zgodą kierownictwa MSW, została uznana za najbezpieczniejszą dla resortu. Należało tylko stworzyć odpowiednie dowody, aby powstał akt oskarżenia i przekazać go prokuraturze, która wniesie go do sądu. I tak się stało.
Ale Kiszczak zadbał również o odpowiedni skład sądu, który by nie poszerzał sprawy w głąb. Jego przewodniczącym, sędzią Arturem Kujawą, osobiście zajął się szef biura śledczego MSW, pułkownik Zbigniew Pudysz. Naciskom poddano również sędziego Juranda Maciejewskiego, który za swoją rolę na procesie zapłacił później ciężkim alkoholizmem, który doprowadził go do śmierci. Ludzie Kiszczaka zajęli się również oskarżycielami posiłkowymi na procesie, adwokatami Janem Olszewskim, Edwardem Wendę, Krzysztofem Piesiewiczem i Andrzejem Grabińskim. Na bieżąco podsłuchiwano ich rozmowy, aby dowiedzieć się, jakie wnioski będą zgłaszali na sali sądowej i jak ma się przed nimi bronić MSW. W lutym 1985 roku Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał Piotrowskiego i Pietruszkę na 25 lat, Pękalę na 15 lat i Chmielewskiego na 14 lat. Ten wyrok został później zatwierdzony przez Sąd Najwyższy. To ostatecznie zamknęło całą sprawę. Kiszczak osiągnął więc swoje cele. Doprowadził do procesu i ukarania sprawców, oddalił podejrzenia od kierownictwa MSW. Wykazał się przy tym rzekomo istniejącą w państwie jawnością i praworządnością, przynajmniej pozornie. Relacjonowany w telewizji proces był w jego ocenie tego najlepszym dowodem. Koszta tego wszystkiego nie były wcale duże. Kiszczak poświęcił tylko 4 swoich ludzi. Udzielił im jednak obiecanej pomocy. Na jego polecenie dwukrotnie bezprawnie zastosowano później złagodzenie zasądzonych im kar. A poza tym Kiszczak uniknął zamieszek i destabilizacji kraju, do czego mogło wówczas dojść. To było dla niego najważniejsze. O wątku dotyczącym udziału służb wojskowych w tej sprawie nie mogę Państwu na razie opowiedzieć z racji toczącego się śledztwa i tego, że mam w nim zostać po raz kolejny przesłuchany. Ale obiecuję Państwu, że zrobię to w przyszłości. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Piotr Leńczewski, Bartosz Filip Cichy, Antoni Łosieczka oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.